Izrael prowadzi taką konsekwentną politykę, wiesz, dziel i rządź. I zrobili nalot na lokale kolesia, który miał właśnie kantory i no tam zarekwirowali mu, słuchaj, 13 milionów szekli. Powiem ci, to jest ciężki temat, ale dla tych ludzi ta broń to jest, powiedziałbym, taka resztka godności, bo oni nie mają w jaki sposób się bronić. No właśnie się chciałem zapytać, czy wojsko izraelskie strzela normalnie do ludzi wtedy, tutaj, do Palestyńczyków? Ja na przykład spotykałem się z ludźmi w Palestynie, którzy nie byli za Hamasem, bo potem założyli mu opaskę na oczy, trytytki na Serio? nadgarstki. A słyszałeś jeszcze o innej praktyce, jaką robią izraelscy żołnierze? Nie, ale z chęcią usłyszę. Dobra, siemanko, witam serdecznie na moim kanale. Adam, weź może przedstaw się, opowiedz coś o sobie, no a ja zaraz wytłumaczę, dlaczego właśnie akurat z tobą rozmawiam i dlaczego właśnie w serii z Palestyny. Cześć, witam wszystkich, witam wojownika. Mam na imię Adam Chlisz. Jestem w połowie Polakiem, w połowie Palestyńczykiem i byłem ostatnio w Palestynie, mam tam rodzinę, kupiłem tam ziemię, prowadzę też sociale, które są właśnie sfokusowane wokół tej tematyki Lewantu. Z takim wyróżnieniem właśnie Palestyny, no bo jest to moja druga ojczyzna, zaraz za Polską. Mój stary mówił, że jestem idiotą i wiecie co? Miał rację, bo tylko idiota przyjechałby teraz do Palestyny, a ja właśnie to zrobiłem. Mam na imię Adam, ale wołają na mnie Moody. Jestem w połowie Palestyńczykiem, a w połowie Polakiem, czyli w oczach wielu Izraelczyków jestem 100% I to na razie tyle. Dobra, od razu gdzie cię ludzie mogą znaleźć, bo bardzo dużo osób cię zna, bo jak w ogóle pisałem u siebie na socialach, że szukam kogoś właśnie z Palestyny, to twój profil mi podesłało ze 100 osób może moich widzów, także wiele osób cię Aha, wow. śledzi. Także to popularny w Polsce jesteś. Można mnie znaleźć. Można mnie znaleźć na Instagramie, na TikToku i ostatnio też na kanale YouTube, na którym rozwijam troszeczkę tematykę Lewantu. Mówię na razie o Palestynie, ale w przyszłości na pewno o Syrii, więc na pewno na YouTubie można znaleźć dłuższe materiały, gdzie troszeczkę bardziej wprowadzam widza właśnie w świat Palestyny, w świat właśnie krajów arabskich z Lewantu. Mam na imię Adam, jestem w połowie Palestyńczykiem, a w połowie Polakiem. Od miesiąca przebywam w Palestynie, a dokładniej na zachodnim brzegu Jordanu, skąd relacjonuję moją podróż. Dzisiaj znajdujemy się w Nablusie, czyli w biblijnym mieście Sychem i zabieram was na jedzenie do tutejszej restauracji Madbach Al-Omda. Al-Omda serwuje kuchnię Lewantu, czyli nie tylko dania z Palestyny, ale również z Jordanii, Libanu i Syrii. Kochani, mogę wam sprzedać ciekawostkę. Madbach po arabsku oznacza kuchnię i właśnie od niej zaczniemy naszą kulinarną podróż po tym miejscu. Dobra, a czemu Syria akurat? Syria, bo powiem ci, jeżeli chodzi o język, kulturę i tak dalej, to jest bardzo zbliżona właśnie materia do Palestyny. Tak samo Liban, tak samo Jordania, więc to jest takie naturalne, że te kraje, które wymieniłem, leżą właśnie w kręgu moich zainteresowań. Tym bardziej, że Syria też ostatnio jest areną wielu ciekawych zmian, No, to czy na lepsze, pewno. czy na gorsze, Na to dopiero pewno. pokaże czas, ale no, jest to kraj, który mnie fascynuje. Zresztą no, mój tata ma dalej przyjaciela Syryjczyka i słuchaj, on właśnie kiedyś rozmawiał z moim ojcem, ten właśnie Syryjczyk, on się nazywa George, bo są też chrześcijanie syryjscy, on jest takim właśnie syryjskim chrześcijaninem i on Byłem w powiedział kościele. coś takiego. On powiedział, Palestyńczycy nie istnieją, Libańczycy nie istnieją, Jordańczycy nie istnieją. Wszyscy na końcu jesteśmy Syryjczykami, bo tak jakby mniej więcej wszyscy się wywodzimy właśnie, powiedzmy tak mniej więcej z tej Syrii. Nie mówię, że akurat przybyliśmy z Syrii do tych poszczególnych krajów, ale że można zaryzykować tezę, że Syria jest taką kolebką, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o dialekt, kulturę też i powiedzmy jedzonko, nie? Syria. To powiem ci tak, że wszystkie kraje, które wymieniłeś, to są naprawdę kraje, w których się czułem na maksa świetnie. Bardzo ludzie fajni. Jedzenie, przepyszne. No wiadomo. Uwielbiam arabskie jedzenie, uwielbiam, naprawdę. Szczególnie w Syrii mnie parę rzeczy zaskoczyło. Baba ganoush chyba się mówi, jest taka... Baba ganoush, Tak, tak. pasta z bakłażanem. Ojej, jakie to było pyszne. I w ogóle było dużo fajnych rzeczy. Cyk, zawinięte. Ale dobra, Doszło kolejne. ale smaczne. tabbouleh and our holy kebab. Okej. This is tabule. Okay. But they have special edition of tabbouleh.
Wow, o Jezu. Do tego And this one, what is this? shish far. Shish mahal. I ser? Chyba przegiął. Z ilością, wow. Yogurt with cucumber. W Syrii fajny czas spędziłem, w Libanie też akurat. No i teraz tutaj też. No, ludzie są naprawdę bardzo mili, bardzo są zainteresowani mną. Z wieloma osobami w ogóle rozmawiam i dziwią się, co ja tu robię, bo mówię, teraz ludzie tu nie przyjeżdżają, turystów nie ma w ogóle. I uwierz mi, ja przez 3 dni nie spotkałem ani jednego turysty. Nikogo. Kompletnie nikogo. Ludzie jak mnie widzą na ulicy, to naprawdę jakby, nie wiem, ducha zobaczyli, a jeszcze wiesz, ja specjalnie chodzę, wiesz, chodzę w krótkim rękawku, wiem, że tatuaże są haram, ale ja to robię specjalnie, żeby oni nie myśleli, że ja jestem z Izraela, że jestem Żydem przypadkiem, wiesz, ja wolę, żeby oni wiedzieli, że jestem turystą, mimo że wytatuowany, to i tak wolę, żeby oni wiedzieli, że jestem wytatuowanym turystą, niż wiesz, z drugiej strony. I fajnie podchodzą, naprawdę bardzo mili ludzie, bardzo tacy serdeczni. Ale to widać po krótkich spodenkach. Widać po krótkich spodenkach. Oj, dzisiaj już chodziłem w długich. Wczoraj po Betlejem chodziłem. A już długich, już się nauczyłeś. Po Betlejem chodziłem w krótkich, ale dzisiaj już w Hebron stwierdziłem, dobra, zakładam długie, żeby aż tak się jeszcze nie wyróżniać, ale to mi nic nie dało, bo i tak mam, wiesz, wszędzie tatuaże i tak z daleka widzą. Ale jak mówię, że z Polski to bardzo są szczęśliwi i mówią, że nie mogą się doczekać, aż turyści wrócą do Palestyny, bo po prostu nikogo, naprawdę nikogo. To jest zajebiście smutny obraz dla mnie, bo byłem w wielu krajach arabskich, naprawdę wszędzie dobrze mnie traktowali. I tutaj, to co zobaczyłem tutaj, właśnie wiesz, jak to wygląda ze strony Izraela, jak to wygląda tutaj, ten mur, który zobaczyłem i tak dalej, no to dla mnie to jest zajebiście smutna rzecz. Jak to w ogóle, jak poznałem historię, bo wczoraj się bardzo też zagłębiłem w tą historię tego wszystkiego, jak to wszystko powstało i tak dalej. To jest tak pojebane, że to jest aż ciężko powiedzieć, no. Ale my tu nie rozmawiamy o tym, co ja twierdzę, tylko właśnie chcę, żebyś ty opowiedział bardziej, jak to wygląda, bo to, co ja widzę, to jest jedno, a to, co jest na miejscu, to jest drugie. Także może, nie wiem, może zacznijmy od tego, żebyś wprowadził moich widzów jakoś bardziej w to, o co chodzi w ogóle o tym konflikcie, bo wiele osób może tego nie wiedzie. Ja tak naprawdę, zanim przyjechałem, to też nie wiedziałem, że wiesz, Gaza w ogóle jest z drugiej strony, zachodni brzeg jest w ogóle inaczej, tutaj jest inaczej, tutaj jest inaczej. No podzielone państwo po prostu na 2 strefy. To może powiedz trochę więcej, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. Znaczy, jasne, to taki rys historyczny, no to autonomia palestyńska powstała w latach 90. na mocy porozumień z Oslo. Były 2 porozumienia z 93 i 95. I właśnie wtedy utworzono strefę Gazy, tak oficjalnie, i zachodni brzeg Jordanu. I to są takie 2 najważniejsze części składowe autonomii palestyńskiej. Palestyńczycy roszczą też sobie prawa, moim zdaniem słusznie, no bo hello, jestem Palestyńczykiem, do wschodniej Jerozolimy, która ma być takim naszym docelową stolicą. Póki co władze, powiedzmy, są skupione w Ramallah, to jest taka nieoficjalna stolica. I podobnie było z Izraelem. Izrael miał swoją, powiedzmy, taką nieformalną stolicę w Tel Awiwie, ale właśnie taka oś, jeżeli chodzi o konflikt, powiedzmy konflikt, bo dla mnie to jest po prostu okupacja palestyńskich ziem, no to też oscyluje wokół właśnie Jerozolimy, bo też jest problem, bo Palestyńczycy i Izraelczycy, no obydwoje sobie roszczą właśnie prawo do Jerozolimy i no zarówno my, jak i oni, no chcą mieć tą stolicę właśnie ulokowaną w Jerozolimie, więc to też jest, powiedziałbym, takie jedno z takich elementów, jeżeli chodzi o spór, powiedzmy, między nami. Co tu jeszcze mogę ci powiedzieć? Może nie wiem, rys historyczny, może od 48, słuchaj, zaczniemy sobie też. 7. Bo to też może być ciekawe dla widza. 7. 47, dobra. No więc ale, nie odpuścisz, okej. No to też, jeżeli tak się cofniemy do troszeczkę kilkadziesiąt lat wcześniej, no to mamy też rezolucję Narodów Zjednoczonych, ONZ, właśnie o podziale terenów byłego mandatu brytyjskiego Palestyny na państwo żydowskie i państwo arabskie. No i to doprowadziło 15 maja 1948 roku do proklamowania niepodległości przez Izrael. Tylko też to, o czym się nie mówi, że
Często jest przedstawiana narracja, że 15 maja 1948 roku Izrael ogłosił niepodległość i wtedy, wiadomo, nastąpiła taka wielka arabska husaria. Wszystkie państwa arabskie dookoła po prostu najechały na Izrael i próbowały odebrać im tę niepodległość. A dużo się nie mówi o tragedii, która łączy wszystkich Palestyńczyków, mianowicie o Nagbie. Nagba to po arabsku katastrofa. I chodzi o czystki etniczne, o przesiedlenia, też o mordy, też masowe gwałty, które miały miejsce na długo przed 15 maja 1948 roku, bo one już się zaczęły pod koniec 1947 roku. Więc tutaj też należy nadmienić, że dla innych był to po prostu, powiedzmy, taki atak państw arabskich na, powiedzmy, odradzające się państwo żydowskie. Mówię, to zależy od narracji. Dla nas, dla Palestyńczyków, to była taka forma ochrony przed tym, co spotykało nas z rąk Izraelczyków. Więc tutaj już też zależnie, powiedzmy, jeżeli poczytamy sobie trochę więcej literatury, to można sobie rozszerzyć horyzont, bo niektórzy właśnie mówią, że to był atak państw arabskich, Izrael się bronił. W ogóle ta narracja jest bardzo często powtarzana. No. No a Palestyńczycy, w tym ja, twierdzimy, że po prostu to była jakaś forma ochrony przed tym, co Izraelczycy dokonywali właśnie na nas. Czyli właśnie niszczenie wiosek, palenie tych wiosek, przesiedlenia. Około 700 000 Palestyńczyków musiało opuścić swoje domy i zostało wypędzonych do obozów dla uchodźców. No Nie właśnie wiem, czy byłem byłeś w tutaj obozie dla uchodźców. w Aida, no. Nawet ja mogę ci powiedzieć, że niestety nie są to przyjemne miejsca, delikatnie rzecz ujmując, i jest to też miejsce, gdzie jest dużo ekstremizmów, gdzie no nie jest niczym dziwnym spotkać tam osobę z bronią. I też nie jest łatwo wyłapać coś więcej niż tylko pobicie w No. takim miejscu. Znaczy, No. no wiesz co, nie wiem, czy to źle nie zabrzmi, Nie, ale mów śmiało, nie ma jak ja o co wczoraj mówić. tam wszedłem, bo sobie tam zupełnie z kopa, tak przez przypadek poszedłem, no to wiadomo, patrzyli się na mnie jak na wariata, co ja sobie robię, idę przez sam środek jakby nigdy nic, wiesz, witam się ze wszystkimi, wiesz, salam alejkum, coś tam, ale widzą, że uśmiechnięty chłop, to nie jest zagrożeniem. Zaprosiły mnie tam w ogóle jakieś panie do jakiegoś sklepu i oglądaliśmy sobie razem, wiesz, ceremonię tam z Mekki, jak ludzie chodzą i się modlą, tam opowiadały mi coś, wiadomo, że nic nie rozumiałem, dzieci próbowały tłumaczyć na angielski, ogólnie bardzo mili byli, bo chciałem się tam zatrzymać w takim hotelu jednym właśnie, gdzie za te pieniądze, które tam się płaci za pokój, oni właśnie dofinansowują tych ludzi tam w tym obozie Aida. No i dzięki temu możesz też się wybrać z nimi na wycieczkę. No ale trafiłem akurat wczoraj na święto i dzisiaj znowu też, w sumie też dzisiaj znowu wszystko było zamknięte. Ida Latcha, Tak, święto ofiarowania, no. tak, no i właśnie tak trafiłem, że oni powiedzieli, że 4 dni akurat mają zamknięty ten hotel i mogę za 4 dni wrócić. No to poszedłem do innego. Niestety, ale czułem się tam na, nie wiem, czy tak aż źle to nie zabrzmi, ale na takiej faweli w Rio na przykład jak byłem, też tam łaziłem tymi, po prostu czułem z każdej strony wzrok na sobie, ale wiesz, ale też ja wiem jak się zachować po prostu. Ja byłem w każdym kraju arabskim, ja wiem po prostu jak się mam zachować, ja wiem, że to są bardzo mili ludzie i jak nie wyczują na przykład zagrożenia z mojej strony, to raczej mi nic nie grozi, no jak wiesz, no przynajmniej zawsze tak się zachowywali co do mnie. Bo ja zawsze byłem miły. Ja uważam, że Arabiowie są w ogóle, żeby nie było, że się polizuje, a dla mnie byli najmilszymi ludźmi na świecie zawsze. Totalnie. Nigdzie, w żadnym kraju, w najgorszych jakich byłem, zawsze byli dla mnie serdecznymi ludźmi. Dzięki, ale już się zgodziłem na rozmowę, więc nie musiałeś, ale dziękuję. Podlizuję się trochę. Nie, ale ja to i tak zawsze oficjalnie mówię, że zdecydowanie są najmilszymi ludźmi na świecie. I zresztą to nie tylko ja tak twierdzę, tylko wielu podróżników tak twierdzi. No a co do tego obozu, no to tak byłem tam w sumie, nie wiem, z godzinę, no i później się stamtąd zwinąłem, ale czułem się całkiem spoko, no. Najgorsze było to, że jak później poszedłem do centrum, to wszystko pozamykane po prostu, no totalnie wszystko, wiesz, ja się czułem jak w opuszczonym mieście. No dzisiaj tutaj to samo, to takie pojedyncze sklepiki jakieś były tylko otwarte, ale też mi powiedzieli, że tutaj wszystko padło, bo Żydzi tam zmusili ich do pozamykania tych sklepów, gdzieś tam taka ulica cała jest, co wszystko, kurwa, normalnie tak się to źle ogląda, że masakra, no. Ale ta, powiem ci, palestyńska ekonomia umiera i ona tak, powiem ci, stopniowo, agonalnie, powiem ci, bo też po 7 października, właśnie po tym ataku Hamasu, nie? No. To też no, Izrael cofnął przepustki dla wielu Palestyńczyków, którzy pracowali na terenie Izraela i zarabiali tam naprawdę fajne pieniądze. Ja powiem ci, znam nawet Polaków, takich naprawdę Polaków, takich
po prostu, wiesz, typu właśnie kiełbasa i żurek O, 100% Polaków, którzy też jechali do Izraela do pracy. Po prostu w Izraelu możesz zarobić po 5-6 tysięcy szekli za podobną pracę, którą wykonujesz w autonomii palestyńskiej, a 1 szekel to jest 1 złotówka i chyba 5 groszy na chwilę obecną, więc tak, to no. nie jest taki zły pieniądz. Nie jest taki zły pieniądz, a W też Polsce, nie w ukrywajmy, Polsce. no, więc powiem ci, ta ekonomia padła, no i też wiadomo, turyści nie przyjeżdżają, to co właśnie ty opisałeś, że ludzie byli zdziwieni, że co ty tutaj robisz, tak? No to właśnie ja byłem w Betlejem i powiem ci tam, jeżeli się wybierasz, a polecam ci, to przewodnicy będą się na ciebie rzucać. Będą się rzucać, bo tam też ja rozmawiałem z takim jednym przewodnikiem, chociaż ja nie za bardzo go potrzebowałem, ale już pomyślałem sobie, dobra chłopie, to chodź, coś tam mi poopowiadasz, a ja tak bardziej jestem dla po prostu, dla świętego spokoju, żeby coś tam przywieźć właśnie mojej partnerce i tak dalej. No i właśnie opowiadał, że no ten cały ruch turystyczny zamarł, nie ma nikogo, nie można sprzedawać pamiątek, jest też mur, są też naloty izraelskiej armii, więc to jest takie nieprzewidywalne i cały czas jest takie stałe poczucie zagrożenia. No, nie ukrywajmy, nikt nie chce w takich warunkach jeździć, odkrywać swojej religijności, czy po prostu zwiedzać sobie, spędzać miło czas, bo nikt w taki sposób miło czasu nie spędzi. Tak, ja tutaj w Hebron właśnie jak rozmawiałem z takim panem, on mnie po prostu błagał, żebym ja coś od niego kupił. Właśnie pan tu zaczepił, żebym jakąś pamiątkę kupił. No nie przelewa się tutaj, to nie ma co się dziwić. Naprawdę już było widać, że już jest zdesperowany. Kupiłem tam coś od niego, gdzie później miałem jeszcze problemy na bramce z tym, bo kupiłem sobie taką bransoletkę po prostu w barwach flagi Palestyny i tak sobie to w ręce nosiłem, wiesz. Nie byłem tego No, totalnie świadomy i wchodzę, żeby wejść do tego meczetu tutaj do was i tam ci żołnierze byli izraelscy na wejściu, co mnie też mhm. trochę zaskoczyło, że po tej stronie też oni jednak ochraniają ten meczet. Znaczy ochraniają, no, nie ochraniają, tylko No. kontrolują. Sorry, No. złego słowa użyłem. Kontrolują. Wybaczam, it's okay. Tak, tak, tak. No i on od razu do mnie, co ty masz w ręce? No ja mówię, no, że kupiłem, no chciałem panu pomóc tam, wiesz. On mówi, masz coś jeszcze związanego z Palestyną? Ja mówię, no nie, no to kupiłem, no ale jak trzeba, to zostawię gdzieś w szafce albo coś, że wiesz, no chcę iść pozwiedzać, chcę zobaczyć, jak to wygląda. I tak wiesz, no bardzo niemili, bardzo, bardzo niemili i No. tutaj trafiłem też na takich, wiesz, no gdzieś tak tam widzieli, że ty tatuowany i tak dalej, to poszedłem tam do tej strefy buforowej i tak dalej, ale oni w sobie mieli po prostu coś takiego, że to czułem, że to są tak źli ludzie, po prostu tak źle nastawieni, z taką nienawiścią po prostu do wszystkiego. Dużo pogardy, dużo pogardy. Tego słowa mi zabrakło, z taką pogardą po prostu ze mną gadać. Tak. 100 razy mnie zapytali, czy na pewno nie jestem muzułmaninem. Na pewno, bo muszę potwierdzić. Ja mówię, nie jestem. Chyba widać, że wiesz, mówię im, panie, no, arabsko i tak dalej. Nie powiedziałbym, że. Mam kolegów muzułmanów, którzy też mają tatuaże, wiesz, no nie takich spotykałem na świecie, ale no wiadomo, że no wiesz, powiedziałem, że z Polski, to jeszcze później gdzieś byłem w środku, gdzieś, no, który mnie każdy spotykał, to pierwsze pytanie, skąd jesteś, jakiej religii? Ja mówię, no, kurde, mówiłem twojemu koledze temu, nieważne, trzeba było każdemu odpowiadać, no. No ale co do tych sklepów, to też właśnie ten mi mówił, że nie dość, że tam wszystko już jest pozamykane, tu pojedyncze sklepiki tylko otwarte, to właśnie co do tych nalotów, to słyszałem, że oni właśnie normalnie wpadają, jakieś granaty łukowe wrzucają do środka, każą zamykać. No ludzie nie mają lekko, naprawdę ciężko się na to patrzy tutaj, jak jestem, bardzo ciężko. Ja powiem ci, właśnie byłem w Tubasie, bo tam też mam rodzinę, tam też kupiłem ziemię. To mogę zdradzić, bo w sumie no nie wiem, nic złego nie robię, więc czemu miałbym to już dłużej ukrywać. To powiem ci, w Tubasie dosłownie parę dni przed moim wyjazdem do Polski miała miejsce akcja właśnie izraelskich służb i też tam wjechali i potem okazało się, że nie tylko do tego miasta o tej porze wjechali, tylko do innych jeszcze miast, do Ramallah, Betlejem i między innymi właśnie do Hebronu i zrobili nalot na lokale kolesia, który miał właśnie kantory i no tam zarekwirowali mu, słuchaj, 13 milionów szekli. 6 milionów szekli, słuchaj, w gotówie, znaczy w walutach ogólnie, nie tylko w szeklach, ale w walutach, bo koleś prowadził kantor, plus 7 milionów w złocie. I to też, powiem ci, no dla mnie na przykład to był rabunek. Oni to oczywiście zrobili pod pretekstem, że on wspierał tutejsze jakieś ruchy oporu, tak?
jakieś właśnie takie, powiedziałbym, no nie wiem, dla niektórych to są organizacje narodowo-wyzwoleńcze, dla niektórych to są organizacje terrorystyczne. Zależy, kogo spytasz tak naprawdę, nie? Więc powiem ci, to jest taka paranoja, wiesz, bo że możesz po prostu z dnia na dzień zostać no, ograbiony. Już nie mówię o ziemi, bo to, że Palestyńczycy są grabieni z ziemi, to jest dla ciebie, dla mnie to jest takie tak oczywiste jak to, że nie wiem, że w Carrefourze dostaniesz dobre bułki, coś w tym stylu. No, więc tak to wygląda, no. Wiesz I co? takie naloty powiem ci. Mhm. Mów. Sorry, że cię wtrąciłem, ale ja dzisiaj widziałem, właśnie, jak byłem na mieście w Betlejem, poszedłem w jedną ulicę, widziałem jak jechała koparka i gościu zbierał tu jedną kubkę kamieni, tu drugą, tu trzecią i się zastanawiałem, mówię, co to jakieś protesty były albo jakiś nalot. To było widać, że kamienie były przygotowane typowo do tego, żeby nimi rzucać. Tu się chyba coś działo, bo co kawałek są kamienie, tak poukładane. To tu jakiś, tam jakaś kubka, tu jakieś zbierają je wszystkie tutaj na koparę. I tak, No tak, i tak, ale tak, naprawdę to tak wyglądało, że one leżały w takich miejscach, że one były przygotowane do tego, że nimi było. I to było właśnie tak oczywiste, jak ta koparka, aha, ten gościu tylko szedł tak, tu dwa, tu coś i po prostu zbierał tak sobie pojedyncze kamienie, które sobie tam były. Mówię, kurde, ciekawe, co tu się działo. No i widzisz, no to jednak co teraz powiedziałeś, to mi się to potwierdziło, że się działo, naprawdę, no. no. No wiesz, oni to rzucały tymi kamieniami, bo nieczęsto no, nie mają żadnego innego wyboru. No słuchaj, no co A, im zostaje? a ci Jeżeli mają strzelają? broń, no to Nie tak strzelają? naprawdę są dosłownie eliminowani, zabijani na miejscu. No właśnie się chciałem Hmm? zapytać, czy wojsko izraelskie strzela normalnie do ludzi wtedy, tutaj, do Palestyńczyków? I jak najbardziej, to jest bardzo częsty proceder Ach, i często bez ostrzeżenia. Nie ma czegoś takiego, że na przykład strzelają najpierw powiedzmy w niebo, potem nad głową i potem dopiero w ciebie. Nie, to no. możesz wyłapać strzała dosłownie po prostu, od razu. Nie ma żadnych ostrzeżeń i też bardzo częstą praktyką, o czym na przykład przekonał się mój kuzyn Abdel Rauf z Bardali, no to jeszcze są izraelscy osadnicy. To jest w ogóle inny poziom odklejenia. No to on został na przykład postrzelony w nogi. I to też jest częsta praktyka właśnie izraelskich żołnierzy, izraelskich osadników, którzy też mają broń palną swoją drogą. I to długą broń palną, nie takie małe pistoleciki, tylko karabiny M16. Wiem, bo widziałem. No to strzelają w nogi, słuchaj. I to jest moim zdaniem czyste skurwysyństwo, bo po prostu, wiesz, mój kuzyn ma 20 lat, to jest prosty chłopak. Pracował sobie na polu, słuchaj. Ja go znam i wstaje o 4:00, kończy o 16:00, pije sobie piwo Barbican, takie bez alkoholu, je sobie coś tam, wychodzi z chłopakami na sziszę i tyle. I jak ja się o tym dowiedziałem, jak ja go odwiedziłem w szpitalu, no to powiem ci, mój poziom złości po prostu był nie do opisania. No, czemu on zawinił, co on zrobił? No i teraz ma problemy, no bo wiesz, i to mięśnie pozrywane, i wiesz, nie osiągnie takiej koordynacji, takiej sprawności, jak miał wcześniej. 19-20 lat i zmaga się z czymś takim, a mówię, no to, co go spotkało, jest częstą praktyką właśnie, strzały w nogi. Jeżeli chodzi o górne części ciała, to rzadziej, ale w nogi na pewno. I to też, jak zobaczysz jakichś chłopaków właśnie na wózku czy coś, to możesz podejść i spytać, czy No. mieli styczność z izraelskimi żołnierzami. Mogę się założyć z tobą o piwo, bezalkoholowe, żeby nie było, że mieli. Spokojnie, znam wyznawców islamu, co czasem się piwka napiją. Spokojnie, spokojnie. Ja wiem, Dobra, dobra. wiem, jak życie wygląda. E, no właśnie co do tej broni, to tak teraz mi zaświtało w głowie, że to jest coś właśnie, co widziałem właśnie w Jerozolimie na przykład. Takie młode dziewczyny, totalnie dziewczyna, która powinna iść na dyskotekę. Mhm. Ona była ubrana w normalne ubrania na przykład i taki wielki karabin przewieszony i ona O, przez miasto idzie. Albo gościu ubrany jak na plaży, kapelusz taki, koszulka na ramionczkach, spodenki jak na plaży, taki wielki karabin przewieszony i siedzie ze swoją żoną za rękę na przykład. I to było coś, co mnie naprawdę trochę zszokowało w tej Jerozolimie, bo później zacząłem też czytać trochę o tym, że tam każdy ma obowiązek iść do wojska, tak? Każdy. tak, zgadza się. Mhm. I tam każdy później po armii może, po tym jak skończy na przykład swoją, to może mieć broń ze sobą cały czas? Czy to już czas? Co? Powiem ci, to byli chyba po prostu żołnierze bądź pracownicy A może w służb cywil, po może byli cywilnemu. po prostu bez munduru.
Tak, ale powiem ci na przykład, to ja mam potwierdzenie, bo po prostu to widziałem, mam to też na swoich nagraniach, no to na przykład izraelscy osadnicy na zachodnim brzegu Jordanu, na którym byłem, no oni na przykład dostali długą broń palną właśnie od rządu, O, więc o, nawet nie wiem, czy mają pozwolenia. Zgaduję, że mogą mieć, nie wiem, nie powiem ci tego. bo nie potrzebują. No, to jest częsty widok, powiem ci, i mnie to też bardzo triggerowało, że widzisz osoby, które no, wyglądają tak samo jak my, ale w momencie, kiedy dostrzeżesz tą długą, czarną, taką właśnie błyszczącą broń palną, to pojawia ci się w twojej głowie taki straszny niepokój, że what the fuck, co to jest? No, ja byłem To jest tak pojebane. zaskoczony. Dla Ja mnie to byłem, jest pojebane. byłem naprawdę tak zaskoczony tym widokiem. Wiele osób mi mówi, że właśnie jak przyjdę tutaj do Jerozolimy, do Starego Miasta, o patrz jak sobie idzie z karabinem gościu. Turysta z karabinem. Mam pytanie, bo wiesz co, widziałem tutaj na przykład ulubioną zabawkę dzieci, pistolety i tak samo karabiny. Czy to jest takie tutaj od zawsze, czy to tak, nie wiem, Powiem ci, bo tu każde dziecko mi latało, jak gdzieś byłem, każde latało z tymi pistoletami właśnie. Ja wiem, że to, no wiadomo, my też się bawiliśmy pistoletami, ale tutaj naprawdę prawie każde dziecko widziałem tak, że jak się bawiły, to ja ci, zanim odpowiem na to pytanie, ja ci zadam jedno krótkie pytanie. Czy widziałeś plakaty z różnymi mężczyznami, z bronią i tak dalej? Widziałeś w Hebronie albo gdziekolwiek? Są takie plakaty z szachidami, z męczennikami. ty, szczerze nie. Musiałeś, A może, musiałeś a widzieć, może, albo może teraz nie podrywano. pamiętam, bo wiem, że na pewno tam po drugiej stronie widziałem bardzo dużo tych naklejek wszędzie po prostu, Tak. a tutaj no to może nie zwróciłem uwagi, muszę trochę popatrzeć. Dobrze mi mówisz, Wiesz no. co, popatrz, bo na pewno dostrzeżesz. Ja już widziałem ich tyle, że po prostu jakby ktoś mnie spytał, czy widziałem, to też bym powiedział, że nie widział, ale są. Jest na całym zachodnim brzegu Jordanu masz mnóstwo plakatów szachidów, czyli właśnie takich męczenników, ludzi, Mhm. którzy właśnie stracili życie w walce z Izraelem, Palestyńczyków, młodych Palestyńczyków najczęściej. Oni są w jakichś organizacjach, mają broń palną i właśnie oni stawiają opór w różny sposób izraelskiej armii, często dopuszczając się po prostu no, ataków, często też atakując jakieś checkpointy i jest wiele rodzajów. Nie wymienić teraz wszystkich, ale w jakiś sposób tam działają. No i powiem ci, dlaczego o tym mówię. No bo ich wizerunki wiszą wszędzie, na całym zachodnim brzegu Jordanu. I mnie na przykład, powiem ci, bardzo mocno mnie to uderzyło, bo mi się nieraz po prostu to śni po nocach, bo to jest coś nienapisanego, jak zobaczysz tą całą rzeszę tych plakatów, różne twarze, różne historie, różne doświadczenia i one wszystkie po prostu zostały zakończone, że to są takie swoiste nekrologi, które tam wiszą, wiszą i wiszą. I ta pamięć jest pielęgnowana też o tych ludziach. Dlaczego o tym mówię? Bo jest taki kult szachidów, męczenników w Palestynie i nie boję się o tym mówić, bo jest coś takiego. I ludzie też, to co mówię, że widziałeś dzieci z bronią. No ja też widziałem dzieci na przykład z innymi zabawkami, ale z bronią też widziałem, że się bawiły. Dlaczego? Znaczy w sensie, powiem ci, to jest ciężki temat, ale dla tych ludzi ta broń to jest, powiedziałbym, taka resztka godności, bo oni nie mają w jaki sposób się bronić. Mhm. Ja tutaj nie mówię, że ci męczennicy szachidzi robią dobrą robotę czy złą, bo jest to niesamowicie ciężkie do oceny z mojej perspektywy. Mhm. Bo wiem, że też w takich atakach giną niewinni ludzie, cywile. Gdyby oni atakowali tylko żołnierzy, czyli wiadomo, mamy sytuację żołnierz do żołnierza, to okej, ale często też ofiarą padają izraelscy cywile. I to też jest coś, co należy rozważyć. Ale dobra, umówmy się, co się dzieje teraz na przykład w strefie Gazy. Czy tam ktoś patrzy, czy ktoś jest typowo z Hamasu, czy zabijają wszystkich, i dzieci, i kobiety, Tam leci, tylko widzisz właśnie, wszystkich zabijają. Także też cały dramat strefy Gazy aktualnie tyczy się tego, że zobacz, my tak jakby jak sytuacją na Ukrainie przyzwyczailiśmy się do tego, mimo że w strefie Gazy trwa ludobójstwo, mamy no ponad tak, no tak 50 trzeba mówić, no bo ofiar, to no. tak jest. No. Tylko mówię, narracja, jeżeli sobie spojrzysz na mainstreamowe media w Polsce, no to wiesz, oni bardziej powiedzmy uwypuklą atak powiedzmy na izraelskich cywilów, aniżeli na to, że zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kolejne kilkadziesiąt tysięcy jest w ruinach i tak dalej. O. Tutaj też możemy przejść do innego punktu, mianowicie to, że palestyńskie życie jest zdehumanizowane, że my już staliśmy się tak naprawdę, brzydko mówiąc, cyfrą, liczbą, No. że zginie codziennie. Ostatnio zginęło 30 Palestyńczyków przy dystrybucji
pomocy humanitarnej. Ludzi, którzy no, po prostu byli głodni, tak? Już byli w takim amoku wręcz, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby przez parę tygodni być pozbawionym jedzenia i picia. Ci ludzie żyją w takiej rzeczywistości od już bodajże 2 lat. No więc to też pokazuje, że słuchaj, no ja jak tam pojechałem, to ja wiedziałem, że gdyby coś mi się stało, to się jakoś nie przebije, że jestem po prostu kolejnym Palestyńczykiem, który stracił życie, który może coś miał na sumieniu, może, no przecież skoro oni otworzyli do niego ogień, to pewnie musiał coś zrobić złego albo planował coś złego. Taka jest niestety narracja, że nasze życie w stosunku do izraelskich żyć jest niewiele warte. I to widać. Ale szczerze ci Taka powiem, jest prawda. że to widać, że to naprawdę, szczególnie te media No. proamerykańskie, to już w ogóle, to oni są bardzo przeciwko. Właśnie się zastanawiam, ostatnio też wszystkie kraje głosowały o tym, że po prostu, że Izrael ma się wycofać stamtąd i tak dalej, a Ameryka znowu zawetowała to. Powiedziała, że nie, że to nie jest, Tak, tak. nie jest To skończone, co haniebne. tam się stało, że tam dalej jest ten Hamas i tak dalej. No przecież to jest naprawdę straszne, że oni tak naprawdę oni to popierają, to co się dzieje. No i to o tym trzeba mówić, no bo tak jest. No. Skoro nie chcą tego, żeby przerwać to, co się dzieje, to jest poparcie moim zdaniem tego, żeby dalej to robić. No. Forum No Ban. zobacz, z Rosją na przykład nie było problemu, nie? Żeby nałożyć sankcje, O, wykluczyć z tej chorej Eurowizji, którą no ja na przykład nie oglądam i po no. prostu, żeby Rosja była poddana takiemu międzynarodowemu ostracyzmowi. Z tym nie było problemu. Tak jakby każdy powiedział spoko, no słuchajcie, napad jeden na drugiego, no to Tak. zmuśmy, żeby Rosja się wycofała, żeby przestała to robić. W przypadku Izraela, o ile na początku była taka narracja, że no Izrael ma prawo się bronić, zobacz, teraz już nikt tego nie mówi, że Izrael ma prawo się bronić, a kiedyś dosłownie jeszcze rok temu była cały czas taka narracja. Więc to się zamieniło w zwyczajną rzeź. No. Nie powiesz mi, że 18 tysięcy dzieci Nie, to no byli to jest członkowie straszne. Hamasu. Ja nawet To nie nie chcę powiesz, nikt mi pomyśleć. tego nie wmówi. Ja to cały czas śledzę wszystko na bieżąco, ja to mi aż przykro się na to patrzy tak, że szkoda gadać, no. A świat, widzisz, no, niby teraz już chcą reagować, mówią, żeby to skończyć, no ale wystarczy, że jedni zawetują i trudno, i nie. No tak, ale To jest wiesz, porąbane. nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nałożyć sankcje ekonomiczne na Izrael, Tak. albo chociaż no, absolutne minimum, czyli powiedzmy embargo na sprzedaż broni do Izraela. O, na Póki to przykład. zrobiła to chyba tylko Hiszpania z krajów zachodu, a reszta krajów wysyła części, wysyła uzbrojenie. Jest też transfer technologii. Przecież Izrael sobie teraz w strefie Gazy testuje najnowszą technologię AI. No. A dzisiaj widziałem w ogóle To też też, no. Brazylia mocno właśnie cisnęła z Izraelem, popierała Palestynę, że to, co się dzieje, to jest tak straszne i że oni, wiesz, są tymi, którzy chcą uznać państwo Palestynę jako, wiesz, kraj Organizacji Narodów Zjednoczonych. Właśnie to jeszcze mamy jeszcze 2 minuty, zapytam cię, dlaczego skoro Izrael wtedy ogłosił niepodległość, dlaczego Palestyna, skoro była wcześniej krajem, Mhm. dlaczego nie ogłosiła niepodległości? Dlaczego nie To uznała znaczy, na arenie międzynarodowej? formalnie rzecz ujmując, Palestyna nie była państwem. To też jest zarzut ze strony izraelskiej, że przed 1948 roku był brytyjski mandat Palestyny, tak? Czyli nie było czegoś takiego jak państwo Palestyna, tylko było takie terytorium zależne od Wielkiej Brytanii. Tylko że właśnie my Palestyńczycy na przykład inaczej. Palestyńczycy mówią o tym, że my już walczyliśmy od czasów okupacji brytyjskiej i faktycznie tak było, że Palestyńczycy już walczyli z Brytyjczykami. No. Potem walczyli już Izraelczykami. I twoje pytanie, dlaczego nie zgodziliśmy się na to, żeby z tego, co nam zostało przyznane, a było to znacznie więcej niż teraz. Mhm. Taka jest prawda. Czemu się nie zgodziliśmy, nie przyjęliśmy tych warunków? Powiem ci na bardzo prostym przykładzie. Masz 100%, powiedzmy, gotówy, masz 100 tysięcy złotych. I to jest tylko twoja kasa. I ktoś nagle przychodzi do ciebie i mówi ci, słuchaj, Tak, no tak, racja. Peter, podzielimy to. Wiem, o co ci chodzi. Tak, dobra. Tak, i wiesz o co chodzi? Ja powiem ci tak, Palestyńczycy nie dostali 70% terytorium, nie Tak. dostali 60% terytorium, dostali zaledwie 41, plus jeszcze ta cała Jerozolima miała być właśnie pod protektoratem międzynarodowym. Ale myślę, że koniec końcem nie byłoby lepsze dla nich to, żeby oni zostali wtedy uznani na arenie międzynarodowej? Tylko wiesz co, powiem ci to, co właśnie mówiłem wcześniej, no strata
prawie 60% terytorium to jest coś, co jest niesamowicie ciężkie do przełknięcia. Kiedy masz 100%, a zostaje ci zaoferowane 40%, to masz prawo czuć niesprawiedliwość, tym bardziej, że Oczywiście, jeżeli tak. spojrzymy na statystyki, to Palestyńczyków było na ten czas znacznie więcej niż Izraelczyków, więc to też budzi takie słuszne pytania, no, na jakiej podstawie został zrobiony ten podział, skoro no, Palestyńczyków było znacznie więcej od Izraelczyków, A, od nowo przybyłych właśnie osadników i czemu mają dostać tylko 40%? dobra, a może mi powiesz jeszcze, e, jak bardzo zmieniło się teraz życie tutaj Palestyńczyków po tym, co się 2 lata temu stało? Jak myślisz, na ile gorsze to jest po prostu wszystko teraz? No, ja sam widzę, że jest naprawdę bardzo źle. To, co mi ludzie też tutaj mówią na miejscu, no to no widać, że jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Chociaż wiadomo, że na pewno zachodni brzeg, no to jest zupełnie inny świat Tak. niż to, co się dzieje w Gazie. To trzeba też ludziom powiedzieć, żeby rozróżnili przede wszystkim to, że Gaza to jest jedna część, a zachodni Tak. brzeg to jest druga część. Mhm. A powiedz mi, a jeszcze o mur bym chciał pogadać, o murze bym chciał pogadać, Mhm. bo cała Gaza też jest obudowana murem, tak? Tak, zgadza się. I to było budowane w tym samym okresie wszystko, czy tam najpierw, później tutaj, czy tu najpierw i później tam? Wiesz To może? znaczy, powiem ci, mur wokół strefy gazy na pewno powstał po 2005 roku, bo wówczas wtedy Izraelczycy wycofali swoje izraelskie osiedla, izraelskich osadników ze strefy gazy i mniej więcej strzelałbym, że pod koniec 2010 musiała ruszyć budowa tego muru. Może wcześniej, ale wydaje mi się, że między 2005 a 2010. Pierwsze ogrodzenie Izrael postawił już w 1994 roku, po podpisaniu porozumień z Oslo. Po wycofaniu się Izraela ze strefy gazy w 2005 roku ogrodzenie zostało wzmocnione. Od 2007 roku, gdy Hamas przejął kontrolę nad Gazą, bariera została rozbudowana do formy szczelnej blokady z wieżami, systemami kamer i uzbrojeniem. W ostatnich latach dodano także barierę podziemną przeciw tunelom i elektroniczne ogrodzenia. Co się tyczy muru wokół zachodniego brzegu Jordanu, no to tam już chyba bodajże 2001-2002 Tak, no, już właśnie to- ruszyła budowa, nie? Wczoraj byłem w muzeum, to wiem, bo 2001, Aha, 2001 do 2005, w 2005 ukończyli to 800, byłem blisko, 800, tak, 810 kilometrów muru dokładnie, ale czytałem też właśnie o tak, kurwa, następem bardzo smutnej rzeczy, że ludzie po prostu na zachodnim brzegu byli tak biedni, że byli też po prostu sytuacja ich zmusiła do tego, że oni sami, Palestyńczycy sami budowali też ten mur po prostu, bo no, pracowali tam przy budowie tego muru. To też jest prawda? ale powiem ci, sądzę, że tak, chociaż nie mam dowodów, ale sądzę, że tak. Dlaczego? Bo też przy budowie izraelskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu niestety też pracują Palestyńczycy, bo wiesz, masz do wyboru bezrobocie, brak płacy, czyli po prostu powolne takie konanie, agonie, albo masz możliwość zarobku i bierzesz możliwość zarobku. To jest dramatyczny wybór, ciężki wybór i ja na przykład nie jestem w stanie ocenić tych ludzi i też znam takie osoby, które pracują i też wiesz, są Palestyńczycy, którzy pracują na izraelskich farmach. Ja na przykład spędziłem cały dzień na izraelskiej farmie na zachodnim brzegu Jordanu, też będę o tym opowiadał wkrótce na moim kanale. I Zapraszamy. powiem ci, wiesz, to też jest coś takiego, że ja na przykład rozmawiałem tam z jednym człowiekiem i on mi powiedział, słuchaj, ja mam do wyboru albo bezrobocie, albo pracę u jakiegoś innego Palestyńczyka na farmie za 1500 szekli, albo mogę dostać 3000 szekli, różne benefity, jakieś warzywa, owoce, po prostu lepsze, godne warunki płacowe. I wtedy, kiedy stoisz przed takim wyborem, takim egzystencjonalnym, czy będziesz biedny i będziesz się pogrążał w tej biedzie, albo zostanie ci zaoferowana jakaś namiastka godnego życia, no to każdy z nas wybrałby to godne życie. Trzeba też mieć takie priorytety. Ja mówię, nie oceniam tych ludzi i to, co mówiłeś, że pracowali przy budowie muru, z pewnością tak. Przy budowie izraelskich osiedli też. I na izraelskich farmach wciąż pracują. No wiadomo, wiesz, jak musisz rodzinę wyżywić, a każdy wie, że rodziny muzułmańskie są bardzo wielodzietne, no to no, trzeba mieć te pieniądze, no to nie ma co ukrywać, no, dzieciom trzeba dać jeść, no. A wiesz, co jest dla mnie też na maksa złą rzeczą?
to, że wiesz, oni Mm? budowali wam tutaj mur, żeby oddzielić ten zachodni brzeg. A mimo tego i tak dalej Tak. im mało i budują sobie tu swoje osiedla, swoje domy i tak dalej. No na Tak, na tak, terenie, który po prostu tak, i tak was oddzielili od tego, tak, zamknęli, tak, a jeszcze chcą więcej, jeszcze po prostu tak. jeszcze od środka po prostu, żeby kurde, no ja wiem też jak to działa, bo jest taka książka, nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale coś tam właśnie o wojnie, czy plan wojny, coś takiego, nie pamiętam jak się nazywała teraz, że właśnie jak się chce zniszczyć wroga, to trzeba go od środka zniszczyć, wiesz, no i to jest tak dla mnie porąbane, że dalej mało i jeszcze więcej trzeba grabić, no. I A jeszcze wiesz, ile jest osadników na zachodnim brzegu Jordanu? ilu? Ponad 700 tysięcy, a Palestyńczyków jest od 3 do 3,5 miliona. Zobacz, ile oni tam przez te dekady sprowadzili ludzi. I szacuje się, że do 2030 roku spokojnie tam będzie 1 000 000 żydowskich osadników, izraelskich osadników. Więc to też prowadzi do wielu niepokojów. To, co ci właśnie mówiłem na temat mojego kuzyna, no, on dostał te strzały w starciu z izraelskimi osadnikami. Izraelski osadnik właśnie strzelił mu w nogi. Więc no, to, co Wiesz, mówiłeś, im jest cały czas mało i też Izrael prowadzi taką konsekwentną politykę, wiesz, dziel i rządź. Palestyńczycy są podzieleni, bo masz Hamas w strefie Gazy, masz Fatah na zachodnim brzegu Jordanu i też te opinie na temat tych dwóch ugrupowań są skrajne. Ja na przykład spotykałem się z ludźmi w Palestynie, którzy nie byli za Hamasem, bo zwykło się mówi, że wszyscy Palestyńczycy wspierają, są za Hamasem, że są jakieś sondaże i tak dalej, ale jak rozmawiałem z ludźmi, to nie wszyscy wykazują taką postawę, więc mhm. Izrael nie tylko no, zdobywa, anektuje palestyńskie ziemie, ale też dzieli tych Palestyńczyków i dzięki temu może anektować te ziemie skutecznie, konsekwentnie przez taki okres czasu. Ale Niestety, to no jest właśnie, smutny obraz. ale to niestety w wielu krajach tak jest, że naród jest podzielony, na przykład w Polsce. Jest podzielony, teraz widać po wyborach, no wiesz, nie wybrali kogoś, na kogo ty głosowałeś, no to już trzeba, Ale u nas na szczęście nie było jeszcze wojny domowej w Polsce, więc to wiesz, a to nigdy nie niestety było. Palestyna już przeszła przez Wiem, że to. to głupie porównanie było, ale chodziło mi raczej Nie, o ten znaczy, o ten podział kraju właśnie. To, co się też teraz, po prostu mi się też normalnie źle czytało, jak widziałem, jak myślący ludzie po prostu ubliżają sobie nawzajem za to, że ich po prostu ktoś, na kogo głosowali, normalnie skaczą sobie do gadeł i to jest najgorsze, że taka polityka dzieli ludzi i to jest tak przykre normalnie. tak, też się A w zgadzam. Polsce zauważyliśmy, że podzieliła pół na pół Polskę, no bo tak było praktycznie pół na pół. Masakra. Dobra, porozmawiamy jeszcze, możesz mi odpowiadać, a możesz nie odpowiadać, bo to wiem, że nie chcę tak złych tematów. Próbujemy. poruszyć. Najwyżej się rozłączę, dawaj. Chciałbym zapytać, nie, chciałbym jeszcze, żebyś ludziom trochę więcej powiedział, co to jest Hamas, bo wiele osób może pomyśleć, że to jest, nie wiem, czy mogę tego słowa użyć, że mi nie zdemonetyzowali tego odcinka albo wyłączyli. Zdemonetyzują ci. Na pewno, Nie ma tak? szans. Czyli nie Wiesz mogę co? tego. Dobra, Znaczy, ale powiem ci inaczej. nie, bo ja chcę dojść do brzegu, bo wiele osób nie wie o tym, że oni też są ugrupowaniem politycznym normalnie. Czyli Tak, tylko powiem ci, ja nie chcę wchodzić w rolę rzecznika Hamasu. nie, No, powiem ci- absolutnie nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi o to, żeby powiedzieć ludziom, że oni też są grupą polityczną, która właśnie jest tam w strefie Gazy, tak? Oni tam trzymają tak jakby. Tak, oni powiedzmy sprawują kontrolę nie tylko powiedzmy taką siłową, ale też administracyjną, No tak? właśnie takie coś chciałem Ogólnie tylko- to też mało, no to też chciałem w ogóle powiedzieć, mogę ci powiedzieć skąd się wziął ten podział, jeżeli chodzi właśnie o to, że Hamas nagle znalazł się w strefie Gazy, a Mhm. Fatah na zachodnim brzegu Jordanu. Wszystko zaczęło się od wyborów parlamentarnych, pierwszych i w sumie ostatnich w 2006 roku, gdzie Hamas zdobył większość parlamentarną. Więc Okej. była sytuacja, że w 2005 roku Mahmoud Abbas został wybrany prezydentem autonomii palestyńskiej. Swoją drogą jest do dzisiaj tym prezydentem, więc prawie 20 lat. A z drugiej strony właśnie pojawiło się takie skrajne opozycyjne ugrupowanie o takim mocno religijnym właśnie podłożu. Okej. Więc wówczas wybuchła wojna domowa w 2006-2007 roku. No i właśnie wtedy zwolennicy Fatahu zostali wypędzeni ze strefy Gazy i to samo spotkało zwolenników Hamasu z zachodniego brzegu Jordanu. Więc jak będziesz właśnie na zachodnim brzegu Jordanu, jak już jesteś, to trzeba uważać z tymi pytaniami, czy
co sądzisz na temat Hamasu? Czy wiesz, co to jest Hamas? Czy wspierasz ich? Czy uważasz, że w jakiejś części mają rację, bo nie wiadomo, czy trafisz na kogoś, kto po prostu chce poznać twoją opinię, twoje zdanie w tej materii, albo na przykład na palestyńskiego funkcjonariusza służb specjalnych, Okej. który jest już z tego Fatahu. I jak on jest z tego Fatahu, i ty mu powiesz, że nie no, Hamas to w sumie takie dobre chłopaki, trochę się pogubili, ale nie są tacy najgorsi. No to To jest... przerąbane. No tak, to on ci powie, nie, oni Nie, nie ja są to, dobrymi chłopakami i ty też nie jesteś dobrym chłopakiem. ja, Idziesz do... tak. Ja w ogóle tego słowa tu nie używam. Ja w ogóle uważam na to, co, jak nawet jak sobie idę i nagrywam coś, to No, uważam no. na to, co mówię, bo mówię, ktoś jeszcze mi jakieś słówko wyłapie tylko i będę miał przerąbane, wiesz. Oni słuchają, co mówisz. Nawet jak mówisz, nagrywasz po polsku, po angielsku, oni się wsłuchują w każde O, słowo. dlatego ja bardzo uważam, co mówię. Jak już chcę coś powiedzieć, to jak wiem, że na pewno jestem sam i nikt nie słyszy, ale też uważam, co mówię, wiesz, ja już mam duże doświadczenie i bardzo raczej mądrze się staram nagrywać miejsca, w których wiem, że mogę sobie kłopotów narobić niepotrzebnie, albo że na przykład ktoś przyjdzie mi i usunie materiał no i stracę wtedy to, po co, wiesz, przyjechałem, że chcę pokazać, jak wygląda wszystko, a nagle mogę wszystko stracić. Dlatego wszystkie materiały wysyłam na bieżąco. No i prawidłowo. I Prawidłowo. jutro właśnie przed przejściem, a jak myślisz, na checkpoincie będą mnie sprawdzać? Na 100%. Na Tak. 100%. Ja powiem ci, oduczyłem się pokazywać polski paszport na izraelskich checkpointach. Traktują mnie po prostu jak jednego z takich randomowych Palestyńczyków. Daję swoje właśnie takie ID i puszczają dalej. Jak pokazywałem polski paszport, to zaczynała się jazda. Ja też jak próbowałem oddać głos w ambasadzie w Tel Awiwie podczas ostatnich wyborów, to też otworzyli mi plecak, sprawdzali mi telefon. Musiałem na ich oczach właśnie odblokować ten telefon i sprawdzali mi zdjęcia i sprawdzali mi też ukryte i usunięte. Sprawdzali mi social media, co tam piszę. Pytali się, a co tutaj, o czym tu opowiadasz? Aha, okej. Pytali na przykład, co sądzisz na temat Palestyny i tak dalej. Jedno w ogóle z ciekawszych pytań, jakie dostałem i nie zapomnę tego nigdy autentycznie. Jeden z izraelskich właśnie żołnierzy na checkpoincie spytał mnie, e, kim jesteś i tak dalej. I w końcu spytał, a co ty robisz w tej Palestynie? Ja tak spojrzałem na niego, a byłem wkurwiony, bo stałem 2 godziny w kolejce i powiedziałem, że mogę ci zadać to samo pytanie. Co robisz w Palestynie? Oj, złe, złe. Ale chyba nie skumał, bo tak krzywo się spojrzał i po godzinie mnie puścili dalej, ale Ojej, to był jeden z takich momentów, gdzie, no, gdzie powiedziałem sobie, bratku, nie powiem ci, że wybieraj ryzykowne pytanie i to bardzo. nie zadawaj tego pytania, No. jak cię spytałem, co robisz w Palestynie. Mogło się to źle dla ciebie skończyć i to bardzo. No właśnie, może mi teraz też podpowiedz, ile czasu sobie muszę mniej więcej założyć, że z Hebronu będę wracał, żeby przejść mur. Ile czasu może mi to zająć? Znaczy z Hebronu zależy jakie przejście graniczne sobie wybierzesz, ale To wydaje mi się, 300, że 300, to co tutaj przechodziłem? Koło tego hotelu przyjść przy murze, przejście. Znaczy powiem ci tak, na pewno będziesz stał w kolejce, sądzę, że parę godzin. Powiem ci, żeby przejechać czasami z jednej miejscowości do jakiejś innej wiochy, no to Palestyńczycy stoją po 2-3 godziny, bo te kontrole są często takie robione na złość, takie wyrywkowe, albo na przykład, wiesz, zrobili jedną kontrolę i idą na przerwę, znikają. I teraz tak, no ty siedzisz w samochodzie, jest powiedzmy 20-30 stopni upału, no nie podejdziesz tam na piechotę, bo są wieżyczki, wszyscy są uzbrojeni. Nie podjedziesz też samochodem, bo to, że oddadzą strzały, to jest niemal gwarancja, że więc powiem ci, to jest niestety ruletka i to jest jedna z rzeczy, która najbardziej mnie za przeproszeniem wkurwiała tam. Masz dystans 15 kilometrów, który powinieneś pokonać ile? 20-15 minut samochodem? Nawet mniej. No. A czekasz po 2-3 godziny w upale, w samochodzie, z którego nie możesz wyjść, kiedy już się ustawisz w kolejce, bo potem potrafią na przykład oddawać strzały w powietrze, a często też potrafią podejść. Ja na przykład wielokrotnie widziałem, jak właśnie kolbą dosłownie napierdalali w te szyby, nie? O. I mówili etla, żeby właśnie do środka. Ja dzisiaj Dżuła, widziałem, nie? Więc... widziałem takie coś właśnie, jak wjeżdżaliśmy do Hebron. Mhm. To wiesz, my ogólnie z Betlejem tutaj 20 minut przejechaliśmy. Bardzo szybko. Mhm. Normalnie żadnego checkpointu nie sprawdzali, chociaż po drodze widziałem dwa, ale w drugą stronę właśnie. I na samym wjeździe, to wiesz, no my jak wjeżdżaliśmy do miasta, no to luz, od razu wjechaliśmy, ale w drugą stronę chyba ze 100 samochodów, z każdej strony po prostu powjeżdżane, bo ludzie się...
a ci stali na bramce i nikogo nie puszczali. Kompletnie. Normalnie, wiesz, jeden wymierzony karabin w samochody, Tak. a drugi se stał i wiesz, a tam naprawdę ze 100 samochodów stało. Dlatego zadałem ci to pytanie mniej więcej, na jaki czas się muszę przygotować, bo jutro o 22:30 wylatuję i nie wiem, o której muszę zacząć moją trasę powrotną, żeby Z zdążyć. samego rana. Z samego rana, bo nigdy nie wiesz, na ile cię zatrzymają, nigdy nie wiesz, czy oni nie przekażą tej sprawy dalej, albo no powiem ci, nawet mogą cię zaresztować. To spotkało na przykład mojego kolegę Dawida, słuchaj, no tak samo jak ja, pół Polak, pół Palestyńczyk, próbował przekroczyć właśnie granicę z Izraelem i miał też w ogóle elektroniczną zgodę na przejazd, ETA-IL, taką właśnie, że możesz sobie wyrobić. I Tak, powiem to też ci, mam, no, też mam. no potraktowali i normalnie cię puścili, nie? Tak, Na bez tym sprawy. etapie. Tak. No, a słuchaj, a go zatrzymali na 2-3 godziny, potem założyli mu opaskę na oczy, trytytki na Serio? nadgarstki i słuchaj, on nie wiedział, gdzie się znajduje. Przez ponad 24 godziny nie było z nim żadnego kontaktu, bo też nie została mu udzielona żadna forma, żeby się skontaktować z rodziną, z przyjaciółmi czy z adwokatem. Zapomnij o tym. Dopiero ojciec go tam znalazł, bo wykonał parę telefonów i w ogóle. Więc powiem ci, na przykład, ty masz farta, że nie masz palestyńskiego paszportu, ale no tak jak Dawid, no on miał tego pecha szczęście, nie wiem, że ma ten palestyński paszport i wiesz, nie było żadnej możliwości z nim kontaktu i on mógł posiedzieć tam znacznie dłużej. I to jest właśnie najgorsze, stary, że dla nas to jest zawsze ruletka. No tak. To jest albo kilka godzin, albo godzina, albo w takich przypadkach jak Dawida, no po prostu zostaniesz dosłownie porwany, bo ja nie widzę innego określenia, człowieku. Jeżeli ktoś cię zabiera w jakieś nieznane miejsce z opaską na oczach i wiesz, no dostajesz pitę, on powiedział, że dostał pitę i dostał do takiego właśnie butelki, została mu nalana tam połowa wody, takiej kranowej, paskudnej. I on sobie właśnie siedział na krześle przez kilkanaście godzin w jednej pozycji, stał trytytką, obok właśnie miał tą pitę, tą wodę i siedział w tej pozycji przez kilkanaście godzin z opaską. Ja powiem ci, jak to usłyszałem, to zrobiło mi się aż niedobrze. Chłopak ma 2005 rok, 20 lat. 20 Słuchaj. lat. No. No, chodzi sobie na siłownię, gra sobie w Fortnite'a, pracował, już teraz niestety pewnie nie będzie pracował w Izraelu. No i co on takiego mógł zrobić, stary? No. Co on takiego, jakim on był zagrożeniem, że go tak potraktowali? Więc ja zawsze jak wyjeżdżam z Palestyny, to szykuję się od samego rana, bo wszystko może się wydarzyć. Mam przygotowane telefony do ambasady, tobie też radzę, bo nigdy nie wiadomo i też oni sprawdzają social media, więc jeżeli zobaczą twoje wypowiedzi, twoje tweety, twoje rolki, że nie daj Boże powiesz, że no fajnie by było, gdyby powstało państwo palestyńskie, albo że Palestyńczycy to mili ludzie, no to, to też może służyć za podstawę do tego, żeby cię zatrzymać na troszeczkę dłużej, przesłuchać i w skrajnych przypadkach, żeby spotkało cię to samo co Dawida. Ja żałuję, że Dawid nie chciał się ujawnić, a szkoda, bo ta historia może by doprowadziła w końcu do jakichś zmian, może by wrzuciłaby troszeczkę inne spojrzenie na los Palestyńczyków i Palestynek. Ale No. co mi się wydaje, że oni to zrobili specjalnie, bo oni wiedzieli, że on to rozpowie dalej wśród swoich kolegów i tak dalej. I to jest po prostu strach. To jest sianie strachu i to są specjalnie celowe zagrania takie, że to tak musi działać po prostu. A słyszałeś jeszcze o innej praktyce, jaką robią izraelscy żołnierze? Nie, ale z chęcią usłyszę. Że w mokrych ubraniach na krześle zostawiają cię na słońcu przez kilkanaście godzin. I to jest taka męczarnia, to jest coś takiego, i z opaską oczywiście na oczy. No. I siedzisz sobie w mokrych ubraniach właśnie przez cały dzień na takim gorącym słońcu. To jest straszne. Ale jak to działa wtedy? To ci po prostu tak grzeje Co cię grzeje na maksa, to jest jedno, a dwa, że możesz dostać udaru, wszystko i wiesz, potem na przykład o co chodzi w tej technice, że nie masz żadnych śladów. Słuchaj, nie zostałeś pobity, nie zostałeś zraniony, nie został oddany żaden strzał. Po prostu sobie siedziałeś trochę za długo w mokrych ubraniach na bardzo gorącym słońcu. Odwodniony, bez pożywienia, to jest krótka piłka, krótka piłka. No ciekawe, ale dobrze mi powiedzieć, że muszę z samego rana ruszać, bo ja planowałem sobie zostać tutaj do 12 i od 12 Nie, naprawdę, nie ma szans, co? Czyli samego rana ruszyć. No dobra, od samego rana. pójdę samego rana, złapię tego busa takiego, co wozi tych ludzi, no i ruszę, no.
Bo faktycznie, bo to może być później problem. No to dobrze wiedzieć. E, Co bym Cię jeszcze chciał zapytać? O życie tutaj mniej więcej zapytać. Ty mieszkałeś w ogóle kiedyś w Palestynie, czy od urodzenia w Polsce? Wiesz co, ja się urodziłem w Polsce, w Gdańsku, pozdrawiam Trójmiasto, Lechia Gdańsk, E, ale powiem Ci tak, do 7 roku życia moje życie właśnie było poprzeplatane, trochę w Jordanii, trochę w Palestynie, trochę w Polsce, ale najczęściej właśnie na Bliskim Wschodzie. Od 7 roku życia już tak na stałe właśnie mieszkam w Polsce, no ale powiem Ci, moje dzieciństwo to jest głównie związane właśnie z Palestyną, z moimi dziadkami, z pracą na farmie, bo widziałem właśnie jak moi wujkowie od małego pracowali na polu, gdzie były bakłażany, jakieś kalafiory, więc wiesz, ja zawsze będę rozdarty między troszeczkę Polską, a troszeczkę Palestyną, nie? Tak to wyglądało u mnie. Okej, okej, czyli twoi dziadkowie tutaj normalnie tutaj żyli, tak? Ale rodzice, jeszcze jedno pytanie. Twój tata jest stąd? O, Tak, twój tata stąd był. A jak on się znalazł w Polsce w ogóle? tak, mój tata jest Palestyńczykiem, a moja mama jest Polką. A jak twój tata się znalazł w Polsce? Mój tata przyjechał, bo dostał stypendium naukowe i przyjechał w latach 80. do Łodzi. W Łodzi było studium językowe i tam właśnie nauczył się języka polskiego. Przez rok tłukł zupełnie nowy alfabet, zupełnie No, inne no literki i nie, no wymowy. tak, no tutaj Powiedział, że to był najgorszy okres w jego życiu. to na pewno, no. No, i popatrz, że chłop nawet nie mógł tego zapić, nie? No bo jest muzułmaninem, więc nawet nie mógł tego odreagować. Wyobraź tak. sobie, A jak na no. przykład, jak mieliście święta w domu, to obchodziliście i muzułmańskie, i chrześcijańskie, bo mama była, no mama jak z Polski, no to chyba była chrześcijanką, to przeszła. Znaczy to też takie nieoczywiste, bo na przykład mój dziadek ze strony mamy no, był polskim Tatarem, czyli był muzułmaninem. Moja babcia była Kaszubką i na Okej, przykład no, moja mama była polską muzułmanką, tak? tak, tak, Ale tak. na Byłem przykład na tych babcia była regionach Polski, wiem jak jest tam. tak. Byłem tam. Babcia była katoliczką, ale do rzeki. No, mieliśmy normalnie choinkę na, powiedzmy, nie chcę używać słowa Boże Narodzenie, a po prostu na Wigilię. Tak, tak, tak. Mieliśmy Wielkanoc, szukaliśmy tych jajek, były prezenty, wszystko, więc my obchodziliśmy te święta, ale w okrojonym zakresie, nie? Na przykład nie było dzielenia się opłatkiem, No. bo jak tata mnie kiedyś spytał, czy dzieliłem się opłatkiem w szkole, a ja mówię, że tak, a mój tata mówi, przecież jak się można dzielić, wiesz, ciałem Tak, tak, Jezusa, tak. który jest Bogiem, a ja tak, przecież ja tylko to zjadłem, w sensie, wiesz, ja byłem dzieciakiem, dla mnie to było po prostu żarcie, no. Wiesz co, pytam cię dlatego, bo mam też kolegę Gamu. Jego tata jest właśnie z Sudanu, mama była z Polski. Właśnie się pytałem, jak się go też tak pytałem, no bo oni też tam byli muzułmanami, on też jest, no ale mama była chrześcijanką. I się tak pytałem właśnie, jak oni obchodzili święta i tak dalej. No to mówili, że i te po prostu, wiesz, że nie było. Więcej prezentów, stary. Tutaj Tak, ma double win. tak, Win-win. dokładnie tak. Fajnie. Gdzie teraz w Polsce mieszkasz ogólnie? Cały czas Ja w Gdańsku, Gdańsku? w którym mieście aktualnie jestem w Warszawie, ale też planuję zbudować dom w Palestynie, No tak, jak więc, mówiłeś, tak. no, więc będę pewnie sobie podróżował stale między Palestyną a Polską w najbliższym czasie. Dobra, powiedz mi jeszcze, teraz już końcówka, czy uważasz, że bezpiecznie jest teraz tutaj przyjeżdżać, jak turyści z Polski na przykład by chcieli, czy jest coś, co byś odradzał raczej, że lepiej nie przyjeżdżać, albo może od której strony przyjeżdżać, że na przykład lepiej przyjechać sobie właśnie od Jordanii zamiast od Izraela? Jak uważasz? No, ja uważam, że aktualnie nie ma warunków, żeby swobodnie i bezpiecznie podróżować po autonomii palestyńskiej. Jeżeli ktoś bardzo by chciał jednak przybyć właśnie do Palestyny, no to ja polecam Jordanię przez Amman, przez Allenby Bridge. Łatwiej jest? To znaczy, czy jest łatwiej, to nie wiem, ale jest jednak taka gwarancja, że na 100% się dostaniesz, bo jeżeli na przykład ktoś przyleci przez Izrael, przez lotnisko Ben Guriona, mając nawet ten elektroniczną zgodę na wjazd ETA-IL, no to może na przykład w ogóle nie zostać wpuszczony do Izraela, bo jest takie ryzyko. O, A wjeżdżając właśnie przez stronę jordańską, 99% ludzi się przedostaje, więc no, ja uważam, że najlepiej jest właśnie przez Jordanię. ale Chociaż a właśnie mi powiedz, skoro wy jesteście nieuznawanym państwem i przekraczamy z Palestyną tam, mhm. to na granicy jakie wojsko jest? Jest wasze? Czy Nie, Palestyna nie ma wojska. Ma coś na kształt Właśnie. terytorialsów. Masz trzy kontrole. Trzy kontrole.
masz jordańską, sorry za środkowy palec, masz izraelską i palestyńską. Okej. Wybrałem złe paluchy, sorry. Nic Okej. osobistego. Spoko, spoko. Więc, powiem Ci jeszcze odnośnie tego, czy Palestyna jest uznawana za państwo. Na przykład Polska uznaje Palestynę za państwo. I to No. już od końcówki lat 80. Więc aktualny twór nazywa się Autonomia Palestyńska, więc to też no, sama nazwa autonomia, czyli no, to nie jest jednak państwo, czyli to też wskazuje na to, że to no, jeszcze jest troszeczkę brakuje, żeby to było państwo, nie? Wiadomo, muszą to uznać inne kraje Zachodu, jak na przykład Niemcy, Francja, Wielka Brytania, no i Stany Zjednoczone, no i na końcu też Izrael. Ale no, powiedziałbym, że na chwilę obecną jest to twór taki quasi-państwowy. Jeszcze tam brakuje, no bo też płaciłeś w Hebronie palestyńską walutą, No nie. No nie. no Szeklami. płaciłeś izraelskimi szeklami. Więc Tak. to jest taki jedna z takich właśnie rzeczy, że no słuchaj, no państwo, ale no nie ma własnej waluty. No to jak to? No, płacimy izraelskimi szeklami. A jednocześnie dla mnie izraelski szekel to jest taki symbol okupacji, No że tak, oczywiście. że nie mam własnej kontroli- waluty. Kontroli jeszcze, wiesz, no. No. Dokładnie. No bo wiesz, ja na przykład jak byłem w Somalii i w Somalilandzie, no to Somaliland nie jest uznawany jako kraj osobny, ale tak, mają swój rząd, mają swoją armię, mają swoją walutę, mają swój rząd już mówiłem, swoją armię, no mają wszystko po prostu zbudowane jak osobne państwo, które wiesz, które Ale powinno... nie mają jednej rzeczy. No, Nie mają Izraela za sąsiada. no tak. To jest najgorsza sytuacja. Ale mają Somalię, która twierdzi, że oni nie są Somalilandem, tylko że oni są Somalią, że to jest ich po prostu, no ale ci ludzie twierdzą, że nie, że oni nie są z Somalii. To wiesz, no to dlatego się zastanawiałem, jak tutaj to wygląda, no bo tam, wiesz, była granica i normalnie armia była ich, wszystko ich my sprawdzali, normalnie dostawałem pieczątki do paszportu, no ale na arenie międzynarodowej nie są uznawani. Także to jest, kurde, no powiem Ci, że naprawdę współczuję tutaj ludziom z całego serca, bo jak się to, wiesz, jest jedno jak sobie gdzieś poczytasz w internecie, jak pooglądasz i tak dalej, ale co innego jak tutaj przyjedziesz i to zobaczysz na własne oczy. Zgadzam się z tobą. Naprawdę to tak do mnie, do środka normalnie, aż dotarło do mnie, jak tu ludzie mają po prostu przerąbane, oni są więźniami po prostu, to są więźniami, którzy tak naprawdę w każdym momencie mogą wszystko stracić, no. Taka jest No prawda. właśnie, ja powiem Ci jeszcze odnośnie tego muru, to Izrael twierdzi, że ten mur powstał jako taka swoista bariera bezpieczeństwa dla Izraela, ale dla mnie na przykład to jest mur, który w ogóle odcina Palestyńczyków od świata. No On nie tak. odcina od Izraela, on odcina bardziej nas od świata. No, też na przykład granica między autonomią palestyńską a Jordanią, no nie kontrolują Palestyńczycy, tylko właśnie Izraelczycy. Tak. Więc to też pokazuje, że Palestyna, autonomia palestyńska, strefa Gazy i zachodni brzeg Jordanu to jest jedno wielkie więzienie. I w jednym więzieniu aktualnie trwa niestety ludobójstwo. No tak, no. Ja w ogóle tutaj, wiesz, jak też wchodziłem na przykład do meczetu, a przed meczetem izraelska armia. Jeszcze specjalnie wywieszone flagi wszędzie, żeby tylko było widać, wiesz, no. No, no. Straszne to jest, no. No ale nic, no. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i poprawi. Ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę, naprawdę bardzo było mi miło. Wszystkich Dzięki. serdecznie zapraszam na TikToka, Instagrama i YouTube'a. W opisie zostawię oczywiście linki, także wbijajcie, zobaczcie trochę więcej. O, jeszcze jedna sprawa. Jutro będę miał okazję zjeść ostatni posiłek tutaj. Co mi polecasz? Wiesz co, ja uwielbiam shawarmę. Powiem Ci, oni mają A, to jem zajebistą shawarmę, codziennie. więc... Coś innego, to Wiesz codziennie. codziennie? No codziennie. Coś Czekaj. innego. Poczekaj, zaraz ci powiem, ale to cię rozwali. Nie wiem, czy to zjesz. Ja powiem ci, jak to. Prawie to zjadłem, ale prawie też zwymiotowałem. Poczekaj, to cię rozwali. Chwila. Wczoraj jadłem Gdzie to takie było? danie, który był ryż z bakłażanem, z kalafiorem, z marchewką, do tego maślanka i kurczak. Makluba. Makluba. Zjedz sobie karszat. Karszat to są, słuchaj, chyba jagnięce jelita No. wypełnione ryżem i to jest wszystko jeszcze przyprawione i to smakuje, jeżeli nie wiesz, że to są jagnięce jelita.
Ogólnie bardzo dobre, bardzo smaczne, ale Jak mówię, kaszanka jeżeli u nas. zapomnisz, że no powiedzmy, i to jest coś, co możesz spróbować, ale na własną odpowiedzialność, nie? Ale to też jest z krwią? Też z krwią czy bez? Nie, bez krwi, same jelita. No widzisz, u nas kaszanka jeszcze jest z krwią dodatkowo. Nie jadłem, bo pewnie z wieprzowiną, co? Nie, to, a nie, no z wieprzowiną, no tak. No No, właśnie, no. no. Ale właśnie ludzie, na przykład w Polsce wiele osób tak ma, że lubi kaszankę, dopóki się nie dowiesz, czego jest zrobione. No właśnie, to tak samo z karszat, nie? Dopóki nie wiesz, Moja zapomnisz o narzeczona na przykład tak miała, że ona na przykład bardzo lubiła kaszankę, jak się dowiedziała, z czego to jest, to już od tego czasu nie tknęła. To tak to wygląda. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Naprawdę spędziłem fajny czas tutaj i cieszę się, że przyjechałem. I mam nadzieję, że kiedyś wpadnę znowu i że może akurat się nie miniemy i też będziesz na miejscu. Zapraszam cię do siebie Fajnie wtedy. było. Na pewno bym poznał wtedy jeszcze inną Palestynę niż teraz. Także dziękuję bardzo. Trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki wielkie. Na razie. Trzymaj się, do zobaczenia, hej.